Witam w kolejnym filmie, tym razem Corsa D i zajmiemy się dzisiaj wymianą łańcuszka rozrządu w tym oto silniku. Jest to Z14XF, czyli dosyć popularny silnik 1.4, 16-zaworowy, benzynka 90 koni. Silnik montowany w takich samochodach jak Corsa C, D, Astra, GH i wiele innych modeli. Także dzisiaj skupimy się na silniku, który jest zamontowany w mojej Corsie. Od jakiegoś czasu tutaj już rozrząd daje znać o sobie. Łańcuszek specyficznie terkocze, także to już jest oznaka, że należy się nim zająć, należy go wymienić. Także pracy przy tym sporo, o wiele więcej niż w samochodach, w których zamontowany jest pasek rozrządu. No ale co, pomału do przodu. Pierwsze co zrobię, to oczywiście odłączę akumulator, gdyż będę również wykręcał alternator i nie chciałbym, żeby doszło do jakiegoś zwarcia. Trzeba będzie spuścić również płyn chłodzący, rozebrać tutaj obudowę filtra powietrza wraz z rurą do lotu. Będę musiał również coś z tym gazem zrobić, ponieważ trzeba będzie dostać się pod pokrywę zaworów. Także no, będę musiał to gdzieś porozłączać, przesunąć na bok, tak żeby mi to nie zawadzało. W tym miejscu mamy kruciec, który służy do spuszczania wody z chłodnicy. Wystarczy nałożyć wężyk, odkręcić go, sobie już go popuściłem tutaj. Odkręcamy, wtedy płyn zaczyna się wylewać. Oczywiście jakiś wężyk i bańkę na płyn trzeba sobie przygotować.
Podczas zdejmowania tego węża udało mi się go tutaj uszkodzić, więc odciąłem uszkodzony element i tego węża jest akurat na tyle, że spokojnie go tutaj naciągnę i założę ponownie. Także to nie problem, takie rzeczy się zdarzają. Także z góry, z grubsza mam już wszystko porozkręcane. Teraz musiałbym wykręcić łapę trzymającą silnik, ale zanim to jednak zrobię, to od spodu trzeba silnik zabezpieczyć. Podłożę lewarek, tak żeby silnik nie opadł. Jak możecie zauważyć, w moim silniku jest do wymiany nie tylko rozrząd, ale też i uszczelka misy olejowej. To jednak zrobię za jakiś czas. Natomiast teraz, póki jeszcze nie mam nic podłożonego pod silnik, odkręcę sobie dolne śruby łączące misę z obudową rozrządu. Teraz wykręcam boczne śruby od łapy silnika. Natomiast co ciekawe, jedna ze śrub jest całkowicie luźna. Jest ona wykręcona. Trzeba wykręcić drugą śrubę, która jest tutaj. Jeszcze od spodu jest jedna śruba. Więc z wyjęciem tej łapy zmęczyłem się chyba z pół godziny. Jest tu dosyć ciasno. Ta łapa haczy o podłużnicę. No na szczęście silnik, który jest na lewarku, można nim manewrować góra-dół. Także to mocno ułatwia sprawę. W każdym razie łapa zdemontowana. Więc zdejmujemy pasek. Klucz E14 nałożony na śrubę rolki napinacza. Dobra, kilka słów na temat napinacza paska osprzętu. Także napinacz przykręcony jest do bloku silnika tutaj śrubą górną oraz śrubą dolną. Przed jego demontażem należy go zablokować, a właściwie zablokować pracę sprężyny tego napinacza. Robi się to w ten sposób, że naciągamy napinacz kręcąc rolką napinacza w dół, wtedy sprężyna ulega ściśnięciu i wychodzi nam tutaj ten oto element, taka oto blaszka. Ona ma tutaj otworek. Wystarczy sobie zablokować wtedy jakimś drucikiem tą blaszkę, tak żeby nie wciągło jej do środka. Natomiast mi coś nie pasowało, nie potrafiłem tego zablokować. Jak się później okazało po zdemontowaniu, no u mnie jest to pęknięty element. Rozleciał się na dwa kawałki. Także napinacz mam do wymiany. Teraz będę odkręcał pompę wody. Jako że mam nową pompę, to stare śruby, które wykręcę, będę sobie wkładał tutaj w swoje otwory, tak żeby później nic mi się nie pomyliło, ponieważ z tego co pamiętam, to są tutaj dwie różne długości śrub, także łatwo się pomylić. Pompa wody zdemontowana, śrubeczki powkładane na swoje miejsce. Jak możecie zobaczyć, są śruby krótsze i dłuższe. No a teraz odkręcę chyba alternator, sprężarkę klimatyzacji, no i pokrywę zaworów.
Teraz sprężarka. Pokrywa zaworu zdjęta. Teraz zdejmę koło pasowe wału. Śruba wału odkręcona. Teraz wyciągamy. Także teraz odkręcamy pozostałą część śrub całej obudowy rozrządu. Troszkę tego jest. Odkręciłem już chyba wszystkie śruby z obudowy rozrządu, także mogę próbować to zdemontować. Coś puściło. Jest nasz. Teraz rozrząd musimy zablokować w swojej pozycji. Do tego służą blokady rozrządu. Blacha, która przychodzi na wycięcia w wałkach rozrządu oraz taki trzpień do blokowania wału korbowego. Także w tym miejscu mamy śrubę, którą należy odkręcić. I to jest miejsce, gdzie będziemy blokować wał korbowy. Także nasadka T55 i odkręcamy tą śrubę. Teraz musimy tak kręcić rozrządem, żeby silnik ustawić w pozycji GMP, czyli pierwszy tłok właściwie w pozycji GMP, więc można sobie wykręcić świecę, włożyć jakiś śrubokręcik. Teraz kręcąc wałem będzie widać, czy ten śrubokręt idzie do góry, czy do dołu. Wiadomo, GMP to górne, martwe położenie tłoka. Zawsze tak się ustawia rozrządy pod pierwszy cylinder. No i teraz tutaj mamy wałeczki rozrządu. Jeżeli silnik będzie na pierwszym cylindrze w GMP, to te nacięcia na wałkach ustawią nam się w taki sposób, że będzie można włożyć w nie blokadę, tą blachę. A jako że nacięcia nie są po środku wałka, no to nie ma możliwości, że włożycie blokadę wtedy, gdy wałki będą na przeciwnej pozycji. Na wale mamy takie nacięcie, gdzie pasuje idealnie klucz 27. Możemy sobie kręcić. Jak widać, śrubokręt idzie do góry. Cały czas trzeba obserwować, jak się nam wałki układają. Także już prawie pasuje. Jeden wszedł. Blacha weszła na swoje miejsce. Jeszcze wracając do tematu blokowania rozrządu na blokady. Gdybyście mieli problem z włożeniem tego płaskownika, a na pewno będziecie mieli taki problem, ponieważ łańcuch jest rozciągnięty i tego rozrządu nie da się zgrać idealnie na używanym łańcuchu, czy na starym łańcuchu, to wtedy ustawiacie sobie rozrząd w takiej pozycji jak najbliższej możliwości włożenia blachy. Blokujecie sobie wał korbowy silnika, czyli ten szpień w dolnej części silnika wkładacie, a następnie możecie sobie poluzować zębatki na wałkach rozrządu. Te zębatki nie są na żadnym klinie, także to wszystko potem jest luźne
No i delikatnie kluczem 22 w tym miejscu obrócić można wałkiem rozrządu, tak by ta blacha Wam weszła. Górna blokada nam weszła, to teraz powinna wejść dolna. Jak widać, blokada weszła do samego końca. Najlepiej byłoby to widać, gdyby misa była ściągnięta, no ale jak widać mam tutaj podparty silnik, więc nie ma takiej możliwości, żebym ściągnął misę teraz. Silnik zablokowany, możemy zdejmować łańcuszek. Więc Torx E10 i odkręcam napinacz. Teraz zdejmuję ślizgi, nasadka T30. Teraz drugi ślizg. Łańcuszek zdjęty. Dolna zębatka również. Teraz górny ślizg. Teraz będę odkręcał zębatki wałków rozrządu, także tutaj mamy śrubę na Torx E14. Natomiast żeby ją odkręcić, to musimy sobie złapać wałek. Wałek ma tutaj nacięcia i tutaj pasuje klucz 22. Także łapiemy sobie wałek, a drugą ręką odkręcamy śrubę. Teraz należy zdjąć uszczelkę. I czyścimy całą powierzchnię przylegania. Na czas czyszczenia dobrze jest też zabezpieczyć sobie misę olejową, żeby tam nic nie powpadywało. Z grubsza mam przetarte to, co było zaolejone. Nie ma tu jakoś tak specjalnie do czyszczenia niczego, ale wezmę drobny papier ścierny i przeczyszczę. A zanim to zrobię, to jeszcze przyjadę rozpuszczalnikiem. Mam tutaj odtłuszczacz, także troszkę na ładnie schodzą te nagary. Silnik od strony rozrządu mam już poczyszczony. Tutaj mam już cały zestaw łańcuszka rozrządu. Nowa uszczelka, stara uszczelka. Tutaj warto sobie porównać, czy jest to samo, ponieważ słyszałem, że dwa typy występują. Zimmering, wał, łańcuszek, śruby, napinacz, zębatki i ślizgi. To wszystko razem ze śrubami. Dolne koło zębate ma tutaj napis front, czyli zakładamy je w ten sposób z napisem do zewnątrz. Natomiast na nowym kole żadnego napisu takiego nie ma. Jest jedynie numer części i nazwa producenta. Także co? Napisami do zewnątrz dam. Koła zębate wałków rozrządów są identyczne, także biorę sobie jedno. Ta blaszka od czujnika włożenia wałka rozrządu nie było jej w zestawie, także daję starą. Do tego nowa śruba. Kręcam na swoje miejsce. Na razie oczywiście wszystko tak w palcach. Później będziemy dociągać odpowiednim momentem drugie koło. W zestawie były również podkładki, więc zakładam.
Teraz łańcuszek. Teraz górny ślizg. Teraz stały ślizg. Jego musimy tutaj wsunąć na swoje miejsce. Także czas na napinacz. Łańcuszek wymieniony. A więc zaczynamy dokręcanie, także górny ślizg, 2 śruby na klucz E10, dokręcamy momentem 8 N. Ciężko znaleźć informacje na temat sił dokręcania ślizgów oraz napinacza. Jedyne informacje, jakie udało mi się znaleźć, mówią o tym, że ślizgi dokręcamy siłą 8 N, a napinacz siłą 20 N. Jeżeli macie jakieś informacje pewne, to proszę napiszcie o tym w komentarzu, także wtedy zaktualizuję opis pod filmem. A koła rozrządu mamy luźne, więc czas wyjąć zawleczkę z napinacza. Łańcuszek nie ma ani grama luzu. Założę bok obudowy rozrządu i dopiero wtedy będziemy sobie zakładać blokadę czujnika położenia wałka rozrządu i wtedy też finalnie dokręcimy sobie śrubę na tych wałkach. Boczną obudowę silnika wymyłem sobie i zanim ją założę, to trzeba wymienić zimmering wału. Także otwór oczyściłem na zimmering. Teraz troszkę świeżego oleju. Maluszkiem tutaj. Troszkę na zimmering. I wkładamy na swoje miejsce. Bardzo łatwo wszedł. A przed samym montażem obudowy warto jeszcze sobie poczyścić miejsca przylegania uszczelek. Od dołu dam uszczelkę w płynie. Dostęp jest straszny. Bok założony, teraz pierdyliard śrub. Te śrubki będziemy dokręcać momentem 8 N. Oczywiście w miarę możliwości poprzekątnej. Te 2 śruby dokręcamy siłą 35 N. Jedna jest tu u góry, druga poniżej. Śruby alternatora, które są 2, dokręcamy siłą 35 N. Chociaż ja to będę robił już na wyczucie. Teraz koło pasowe wału korbowego. Te małe śrubeczki 8 Nm. Duża śruba, ta przychodząca do wału korbowego, 150 N plus 45 stopni. Ja to przykręcę teraz tak tyle o ile, a jak już będę miał silnik całkowicie poskładany, to wtedy sobie to dociągnę. Zakładam blokadę czujnika wałka. Teraz będę dokręcał wałki rozrządu, ale zanim to zrobię, to muszę odkręcić czujnik, ponieważ okazuje się, że będzie mnie zawadzał. Klucz dynamometryczny ustawiamy na 50 N. 50 N ustawione. Łapiemy sobie wałek kluczem 22 z drugiej strony. Mamy 50 N. Teraz na drugim wałku to samo.
Teraz musimy jeszcze każde z kół przekręcić o 60 stopni. Dokręcamy o 60 stopni. Oczywiście trzymamy sobie kluczem 22 wałek. Jest 60, jest. I na drugim kole robimy to samo. Jest 60 stopni. Jak już wałki mamy dokręcone, to możemy wyciągnąć blokadę. Blokady zdjęte, jeszcze pozostało odkręcić blokadę czujnika wałka rozrządu. Śrubokręcik, pierwszy cylinder, nasadka E18, grzechotka i będziemy kręcić wałem. Silnik 4-osobowy, więc musimy wykonać 2 pełne obroty wału korwowego. Po tych 2 pełnych obrotach ponownie sobie założymy blokady. Zobaczymy, czy silnik nam ustawi się tak samo. Czy będzie można założyć te blokady. Jeśli nie będzie można założyć, no to gdzieś popełniliśmy błąd i trzeba na nowo ustawiać rozrząd. Pierwszy obrót już mamy. Bierzemy sobie blaszkę. Udało się włożyć. Wchodzi. Także można składać silnik. Śruby misy olejowej, te które wykręciłem, dokręcamy siłą 10 N. Pasowałoby również wymienić uszczelkę pokrywy rozrządu. Stara już jest w niezbyt dobrym stanie. Jeszcze sobie ją przemyję. Szczególnie chodzi tutaj o ten rowek, w który przychodzi uszczelka. Trzeba sobie wymyć. Pokrywę dokręcamy również siłą 8 N. Czas na pompę wody, także nie zapomnijcie o uszczelce. Tutaj też 8 N. No i nadeszła dostawa części, czyli uszczelka misy, żeby nie było, że nie będę wymieniał. No i to, co było nieprzewidziane do wymiany, czyli napinacz. Tak jak widzicie, tutaj jest już zabezpieczona sprężyna, ułatwia to montaż. Więc najpierw łapiemy sobie dolną śrubę. Górną śrubę musimy założyć na swoje miejsce. A więc śruby napinacza dokręcamy siłą 35 N. Teraz założę koło pasowe pompy wody. Koło pasowe pompy wody dokręcamy siłą 20 N. Zakładam nowy pasek. Pasek wstępnie nałożony, więc trzeba zluzować napinacz. Wyciągłem też trzpień blokujący napinacz
Należy też sprawdzić, czy dobrze nam się pasek ułożył na rolkach. A więc co najważniejsze to Wam pokazałem, teraz już resztą nie będę Was zanudzał. Pozostało termostat przykręcić, łapę silnika, opuścić silnik, węże popodpinać, wtyczki do czujników przy pompie wody i wałka rozrządów, zalać płynem chłodzącym i można testować, czy to zapali. Także włączam się z nagrywaniem, jak już będę miał wszystko poskładane. Także prawdopodobnie wszystko poskładałem, poskręcałem. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Uzupełniłem płyn chłodzący. No i co? Siadamy za kierownicę i próbujemy to palić. Pierwsze odpalanie. Samochód stał chyba z 5 dni. Tak długo się filmy na YouTube nagrywa, także próbujemy. Jak słychać? Zapalił. O. Poczekamy, niech się troszkę olej rozprowadzi. Musi się odpowiedzieć też układ chłodzący. Rozrządu w ogóle nie słychać, słychać za to wtryskiwacze. Tak jest, jak się gaz założy, to nie wiem czemu później te wtryskiwacze benzynowe słychać. W tej chwili, żeby nie było, silnik pracuje na benzynie. Więc silnik pracuje. Tylko tutaj wtryskiwacze słychać. Mam nadzieję, że ten film nie będzie przydługi. Oszczędziłem już Wam skręcania co niektórych elementów, gdyż no, tak samo się to przykręca, jak i się odkręcało, więc jak uznałem, że nie ma sensu czegoś pokazywać, no to tego nie pokazywałem. Momenty do kręcenia będą widoczne na filmie, ale również możecie sobie sprawdzić wszystko w opisie pod filmem. Także w Corsie jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Na pewno tą uszczelkę misy olejowej będę musiał zrobić, no i dokończyć temat ogrzewanych foteli, ponieważ no, już ten temat czeka rok czasu na dokończenie i wiem, że już kilka osób się niecierpliwi, żebym to w końcu pokazał co i jak. No i na pewno jeszcze parę innych rzeczy przy tym samochodzie będę robił, także fajnie by było, jakbyś subskrybował kanał, lajkował, komentował, no i oglądał przede wszystkim moje filmy, także w tym filmie to wszystko i do następnego, cześć!